przerwie. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, gorąco zachęcam. Mówiliśmy o temacie, w jaki sposób w AI wspiera nas w testowaniu, a teraz pozwolę sobie o czymś innym, ale zanim przejdziemy do tematu, chciałbym Wam przedstawić naszych uczestników. Dzisiaj nowe twarze, Wojtka na pewno już znacie, ale na pewno chciałbym, żeby też tutaj się nam przedstawiali Daria i Artur, także może zacznijmy od Pani i przelecimy sobie dookoła z kilkoma właśnie słowami o Was. Cześć, tak jak Mateusz wspomniał, nazywam się Daria Ciurko i tematem testów, czy szeroko rozumianym tematem zapewnienia jakości zajmuję się od 6 lat. W C aktualnie pełnię rolę test leada dla jednego z naszych klientów z branży farmaceutycznej. Poza tym mentoruję i współkoordynuję szkółkę testów w C, szkółkę testów Tosca w C. Cześć, jestem Wojtek. Pełnię rolę test architekta związanego w tym momencie z platformą Mabl oraz test leada w projektach związanych z frameworkami opartymi na JavaScriptie. Oprócz tego jestem również rekruterem i mentorem w C. Cześć, Artur Dudek. Ja jestem architektem testów wydajnościowych i to właśnie tej dziedzinie testów poświęciłem 16 lat swojego doświadczenia zawodowego. W SI odpowiadam za offering testów wydajnościowych, budowanie naszego community związanego właśnie z testami wydajnościowymi i rozwój naszych wewnętrznych technologii z tym związanych. No i ewentualnie dla tych, którzy włączyli drugi odcinek, ja nazywam się Mateusz Tadla, w C pracuję jako architekt, no i jak co roku jestem osobą, która prowadzi te nasze spotkanie z okazji Dnia Testera. A o czym sobie porozmawiam dzisiaj, będzie ciekawy bardzo temat, a mianowicie narzędzia do automatyzacji typu low-code. Omówimy sobie ich trochę plusów, trochę minusów, powiemy gdzie używać, gdzie może ich nie warto używać, ale na początku warto by było w ogóle wspomnieć, co to są narzędzia low-code i w sumie jaka jest różnica między low-code, no-code, bo trochę te pojęcia mogą się mylić. Tutaj jakbyś Daria mogła troszkę wyjaśnić ten temat. To postaramy się zdefiniować. Możemy powiedzieć sobie, że są to takie nowoczesne narzędzia, które pozwalają nam na budowanie aplikacji czy też testów bez użycia kodu lub z minimalnym użyciem tego kodu. I wspominałeś o takich słowach jak no-code czy low-code. To tutaj wyróżniamy low-code, czyli narzędzia, do których musimy mieć minimum tej wiedzy programistycznej, które możemy kustomizować i rozbudowywać pod potrzeby naszego klienta. A narzędzia no-code to będą te narzędzia o dużo prostszym interfejsie, oparte bardziej o rozwiązania typu drag and drop, czyli tak naprawdę budowanie aplikacji, nawet złożonych z prostych klocków. Możemy to przyrównać trochę do budowania z klocków Lego. Okej, no to w sumie, tak co pierwszym przychodzi do głowy, no to w sumie Postman, no nie? To jest chyba takie, można powiedzieć, najprostszy taki low-code chyba, którego gdzieś tam pewnie każdy dotknął, czy to w automatyzacji testów, czy nawet jako tester manualny, czy nawet to Selenium IDE, gdzie sobie mogliśmy gdzieś te lata temu ponagrywać te nasze testy, kiedy za bardzo nie potrafiliśmy jeszcze programować, ale to tylko w tym się zamykają low-cody, czy to możemy coś wskazać jeszcze trochę bardziej zaawansowanego? Te rozwiązania są dużo bardziej rozwinięte od tego, kiedy powstało Selenium IDE. W dużej mierze jest to związane z tym, że te rozwiązania są często płatne. One mają model licencyjny płatny, często płacimy za egzekucję na tych rozwiązaniach lub za same licencje, żeby móc korzystać z tych rozwiązań. Dzięki temu te po prostu rozwiązania mają budżetowanie, które pozwala im się rozwijać, dodawać nowe technologie takie jak AI, które na pewno zyskują w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych opartych na open source, gdzie po prostu mamy darmową licencję i możemy korzystać z tego, tak jak na przykład w Selenium czy w Playwrightie, w rozwiązaniach czysto skryptowych. Chociaż powiedziałbym może dość kontrowersyjną rzecz, ale uważam, że na przykład Cypress starał się wprowadzić po części rozwiązania low-codowe poprzez zmniejszenie progu wejścia. Dzięki bardzo dużemu wraperowi, który stworzyli na swoim frameworku, owrapującym wszystkie metody z tym związane, oraz przesuwał trochę okno Overtona poprzez wprowadzenie pewnego paywalla na modelu licencyjnym dla niektórych swoich funkcjonalności, takie jak testom równoległym, przez co po części spotykamy się w bardziej technicznym spektrum z metodami, które narzędzia low-codowe już jakby wprowadziły i na nich bazują. I tu jak powiedziałeś o Postmanie, tak? Postman też jakby przeniósł się do chmury, stał się bardziej płatnym narzędziem i nawiązuje właśnie do Postmana i dlaczego możemy go uważać za narzędzia low-codowe. Ja bym stwierdził, że to są narzędzia, w których często musimy się najpierw nauczyć wizualnej warstwy ich,
a dopiero później możemy w nich napisać testy. Ja zawsze za takie narzędzie uważałem na przykład JMeter'a i tutaj myślę, że Artur mógłby się ze mną zgodzić lub nie zgodzić, ponieważ jest naszą osobą, która się specjalizuje w testach performance'u. I Arturze, co o tym myślisz? Wiesz co, Wojtek, to jest bardzo dobry temat. Jeżeli chodzi o JMeter'a, ja bardzo długo w ogóle nie rozważałem tego narzędzia jako narzędzie low-codowe. Dopiero tak naprawdę, kiedy zastanowimy się nad definicją, którą przed chwilą podała nam Daria, faktycznie dochodzimy do tego, że jest to narzędzie, do którego możemy tak trochę klockami dokładać sobie kolejne requesty, kolejne zapytania, które wysyłamy, nie mając pełnej wiedzy technicznej na temat tego, co dzieje się pod spodem, jak to jest wysyłane, jak jest odbierana odpowiedź, jesteśmy w stanie zbudować sobie prosty test wydajnościowy, tak? I o dziwo nie jest to jedyne narzędzie tego typu. Robiąc sobie przegląd rynku po narzędziach do testów wydajnościowych, do generowania obciążenia, mamy tam całe spektrum narzędzi, od Gatlinga, K6, to są typowe, kodowe narzędzia, gdzie musimy znać język programowania, przez właśnie na przykład JMeter'a, gdzie możemy wykonać testy wydajnościowe bez użycia kodu, bez tej znajomości programowania. Mamy też narzędzie na przykład Neoload firmy Tricentis. Tam również mamy bardzo łatwą możliwość zbudowania testów wydajnościowych, kompletnie nie znając żadnego języka programowania. Także nawet w testach wydajnościowych, które do tej pory uważaliśmy, ja postrzegałem jako takie wyjątkowe, specyficzne i dość trudne testy, faktycznie jak się nad tym zastanowić, tu też mamy ten low-code od dawna w zasadzie i to nawet w narzędziach darmowych. No okej, ale to w sumie tak. Czyli rozumiem, że mamy low-cody, mamy pewne jakieś UI, które powiedzmy osobie bez jakiegoś takiego zaplecza technicznego pozwala zacząć automatyzować czy to testy API, UI czy wydajnościowe. No i teraz na pewno osób, które nas słuchają, no to sobie mogą myśleć tak, okej, no i jestem testerem automatyzującym, uczyłem się programowania i co teraz powiedzmy to pójdzie na marne, bo w sumie wystarczyło nauczyć się low-codu i on będzie teraz wypierał cały rynek. Jak to w ogóle test będzie wyglądać? Wydaje mi się, że specjaliści Twojej klasy, czy ogólnie osoby automatyzujące testy, nie muszą się bać tego, że specjaliści no-code wyjmą ich z rynku, ponieważ nie każdy projekt, nie każdy klient będzie nadawał się do tego, aby u niego wprowadzić technologie no-codowe i cały czas ta przestrzeń dla testerów automatyzujących w ten sposób klasyczny będzie i myślę, że ta przestrzeń będzie bardzo szeroka. Natomiast ja bym to postrzegała w kategoriach ogromnej szansy dla testerów manualnych na przejście w stronę automatyzacji i na rozwój, myślę, że w stronę ciekawej dziedziny. I czy tego chcemy, czy nie, czy nam się to podoba, czy nie, to te technologie jednak będą pomału zdobywały rynek i w tym kierunku będzie świat dążył. No w sumie fajnie też może jakbyś, co jak mówisz, że to jest taka nadzieja dla testerów manualnych na pójście w takim kolejnym kierunku w swojej karierze, no to może byś też powiedziała kilka słów o swojej, no bo tak naprawdę też się właśnie wywoli się z testów manualnych, wcześniej nie byłaś osobą techniczną, która siedziała, programowała od powiedzmy czasów studiów, nie? Tak, ja się wywodzę z elektrotechniki, więc w sumie zawodowo na początku byłam elektrykiem i moja znajomość kodu kończyła się na stworzeniu prostego kalkulatora liczb zespolonych w C-Sharpie albo, nie wiem, obliczania całek w MATLABie, więc no nie były to jakieś kompetencje automatyka typowo. I ja zaczynałam od testów manualnych, na początku w innej firmie, potem w C i po pół roku moja ówczesna line managerka zaproponowała mi naukę TOSKI. Na początku uczyłam się jej samodzielnie, korzystając z zadań, które daje Tricentis na swojej stronie internetowej. Przerobiłam ich kursy. Po jakimś miesiącu otrzymałam wsparcie mentora. Pozdrawiam Mariusza, który był no, bardzo wymagającą osobą, ale który dał mi też ten background, jak praca z tymi narzędziami wygląda na produkcji. I właściwie po 2 miesiącach takiej intensywnej pracy z Mariuszem i indywidualnej byłam w stanie dołączyć do moich kolegów na projekcie w ramach takiego wsparcia, supportowania ich. To super, bo ja wiem, że bardzo dużo osób, które są aktualnie testerami manualnymi, chcą rzeczywiście wejść w świat automatyzacji, no ale spotykają tą barierę, że rzeczywiście związaną z programowaniem. Oczywiście to nie jest jakby temat dla wszystkich. Niektórzy po prostu tego nie lubią, tego się uczyć, jest to jakby też dla nich po prostu temat trudny. No i jakby tutaj... Na pewno nie w 2 miesiące. Tak, dokładnie. To jest jeszcze kolejna kwestia, no nie? Ale tutaj mamy też drugą stronę medalu, czyli osobę, której nikt nie wierzy, że taka istnieje, czyli ktoś, kto pracował wcześniej jako programista i teraz pracuje jako tester automatyzujący. I powiedz, jak Ty się w ogóle odnalazłeś, Wojtek, w takich właśnie rozwiązaniach low-codowych, jako osoba, która kocha programowanie? Tak, o tej ścieżce kariery mówiliśmy już 2 lata temu, więc zachęcam też do obejrzenia tamtego podcastu.
Jeśli chodzi o low-cody, podchodziłem bardzo sceptycznie przez długi czas do tych narzędzi. Po części przez to, jak kiedyś low-cody właśnie wyglądały, czy Selenium IDE, czy Ghost Inspector, z którym kiedyś miałem styczność, czy jakiekolwiek inne narzędzia, przytłaczało mnie to, że uczyłem się ileś lat programować i teraz faktycznie muszę, żeby coś zrobić, muszę najpierw się nauczyć tej warstwy wizualnej, która często jest skomplikowana. Ja to często porównuję te starsze narzędzia do Excela, tak? Czyli mamy bardzo dużą ilość zakładek, gdzie żeby cokolwiek coś dodać, musimy wejść, to kliknąć, wiedzieć, gdzie to się znajduje, lub nauczyć się skrótów klawiszowych, które są kompletnie inne niż na przykład takie jak w IntelliJ'u czy w VS Code, które jesteśmy przyczajeni. Więc wydłuża nam to znacznie czas, który jest potrzebny na wykonanie jakiegoś zadania, a wiem, że mogę to wykonać po prostu pisząc parę linii skryptów w linii kodu. W tym narzędziu, z którym teraz współpracuję, jest to bardzo uproszczone i te narzędzia starają się coraz bardziej wprowadzać właśnie taki bardziej nowoczesny design, nowoczesny UX, który pozwala nam w szybki sposób przenieść naszą wiedzę na stworzenie czegoś właśnie z wykorzystaniem narzędzi low-codowych. Więc uważam, że te narzędzia w bardzo dobrym kierunku idą, szybko się rozwijają i pozwalają nam przyspieszyć naszą pracę. Super, no to właśnie to mi też się podoba, że w sumie czy ktoś jest testerem manualnym, czy testerem automatyzującym, to jeżeli będzie miał ochotę, to na pewno w tym świadku coś dla siebie znajdzie. Tak jak ja też kojarzę, no to nadal w tych takich narzędziach low-codowych czasami też można coś oskryptować dodatkowo, także jeżeli ktoś ma jakieś skille programistyczne, no to nadal one też potrafią być tam przydatne, ale chciałbym, żebyśmy właśnie pomówili o tym, co było w tytule odcinka, no nie? Czyli w ogóle jakie są mocne i słabe strony tych narzędzi i też czy one jakieś takie dodatkowe benefity ze sobą niosą, poza tym, że to jest po prostu zamienienie naszego skryptu, który piszemy w jakimś języku, po prostu na formę klikania tego przez UI. Jakbyś właśnie mógł, Artur, zacząć, sobie może tak przejdziemy później w kółeczku. Zacznijmy w ogóle od tego, że low-code to nie jest jakaś magia i to nie jest coś, co zostało wymyślone teraz, nie wiem, tydzień temu, miesiąc temu, czy w ostatnim jakimś tam super okresie. To jest coś, co towarzyszy nam od bardzo dawna w informatyce i nie tylko w informatyce, bo i w życiu codziennym. Taki prosty przykład. Mamy aplikacje typu Power Apps na przykład, czy w świecie aplikacji CRM-owych. Tam, tak jak Daria wspomniała, budujemy już od dawna rozwiązania z klocków, z pewnych funkcjonalności, oddając tą możliwość pewnego budowania czy to procesu biznesowego, czy to budowania jakiegoś narzędzia, testu, rozwiązania osobom kompletnie nietechnicznym, prawda? Bardzo prostym przykładem takiego z życia codziennego. Ostatnimi czasy mamy popularne rozwiązania typu smart home, inteligentne domy, gdzie kupujemy sobie różne czujniki, różne mechanizmy, guziczki i tak dalej. Możemy sobie to porozstawiać po mieszkaniu i w bardzo prosty sposób za pomocą telefonu poukładać, co się dzieje, jeśli wejdę do pomieszczenia, wcisnę guziczek, wyjdę z danego pomieszczenia, coś się włącza, coś się wyłącza. Kompletnie nie musimy tego programować, prawda? Te czujniki są przygotowane w taki sposób, żebyśmy my w telefonie powiedzieli, jeśli wejdę i wcisnę guziczek, to włącz na przykład muzykę, przygaś światło albo coś innego, prawda? W ten sposób przechodzimy z trudnego języka programowania, gdzie większość osób nie byłaby przecież w stanie zaprogramować takiego czujnika, przechodzimy do świata, w którym nagle jesteśmy w stanie bardzo swobodnie i bardzo elastycznie wykorzystać możliwości takich urządzeń. To samo dzieje się w informatyce, w programowaniu, w tworzeniu aplikacji czy w testowaniu. Tak? To wcale nie chodzi o to, żebyśmy nagle robili testy, żeby narzędzia robiły za nas te testy, tylko bardziej chodzi o to, żebyśmy byli w stanie te testy przenieść bardziej w kierunku osób nietechnicznych. Dzięki czemu ostatecznie mamy wspólny język rozmawiania pomiędzy IT a biznesem, tak? I myślę, że to tutaj mamy największy benefit z testów, z wykorzystania testów w testach tego low-code czy no-code, tak? Przygotowując odpowiednio te klocki, oddając je osobom nietechnicznym, one są w stanie zbudować z tego całą konstrukcję i wykorzystywać ją w swojej codziennej pracy, tak? Myślę, że to jest taki największy benefit. Super. Tak, dodał, że mieliśmy już próby dostarczenia narzędzi, które umożliwiają nam nawiązanie wspólnego języka z biznesem między zespołami technicznymi. Była to próba wprowadzenia BDD poprzez Cucumbera i Gherkina w testach funkcjonalnych. Jak wiemy, różnie to się sprawdza. W niektórych projektach faktycznie ma to jakiś sens, w niektórych jest to wciśnięte na siłę, wprowadza dodatkową abstrakcję, która bardzo wszystko komplikuje i jest bardzo ciężka dla niektórych w utrzymaniu, szczególnie, że bardzo łatwo wprowadzić to w zły sposób. Więc tutaj te narzędzia narzucają jakby przez siebie pewną formę abstrakcji, która w dużo łatwiejszej formie i przystępnej, myślę, umożliwia nawiązanie tej komunikacji.
Oprócz tego, nawiązując sobie do tego, co powiedział Artur, nie tylko ten low-code jest wprowadzany jakby w takich wyżej programistycznych aspektach, czy nawet rozwiązania smartcom, które mają nam ułatwić życie, ale bym nawet powiedział, że w formie rozrywki, tak? Takie popularne gry, jak np. Roblox, pozwalają nam tworzyć rzeczy za pomocą low-codu, dzięki czemu nawet najmłodsi już w tym momencie są angażowani do rozwiązań low-codowych i tutaj też te narzędzia mogą wypełnić pewną niszę w rynku za jakiś czas, kiedy nagle się okaże, że mamy miliony ekspertów na całym świecie związanych od małego z narzędziami low-codowymi, tak? My będąc dzieckiem uczyliśmy się innych trochę rozwiązań, oni uczą się rozwiązań low-codowych, dzięki czemu faktycznie te narzędzia mogą jeszcze bardziej zyskać na popularności za parę lat. Oprócz tego te narzędzia też często, przez to właśnie, że są jakby płatne, mają budżet pozwalający im dodawać czy rozwijać narzędzia związane ze sztuczną inteligencją, które w znaczny sposób skracają nam jakby koszt czy czas potrzebny na utrzymanie testów, czy powtarzanie jakichś bardzo repetytywnych zadań, jak na przykład utrzymywanie selektorów na stronach, czy utrzymywanie flagi testów poprzez zmianę czasu waitów, który jest potrzebny na oczekiwanie danych elementów, lub poprzez dodawanie generatywnego AI, który ma nam być naszym tak powiem, asystentem podczas tworzenia tych testów, pomagać nam wykonać jakieś zadania lub odpowiedzieć nam na jakieś pytania w szybszy sposób, niż jesteśmy w stanie to zrobić, wyszukując to w wyszukiwarce internetowej, dzięki czemu jeszcze bardziej jakby redukują ten próg wejścia w niektórych aspektach i pozwalają nam się niektórych aspektów nauczyć dużo szybciej. Ja myślę, że przedstawiliście świat też tak bardzo kolorowo w aspekcie tych rozwiązań low i no-codowych, a musimy sobie powiedzieć, że no nie wszystko jest też takie kolorowe i te rozwiązania mają również wady. Wydaje mi się, że taka największa z naszej perspektywy, z perspektywy developmentu, to będzie widzialność elementów, które są pod spodem, bo tak naprawdę musimy w pełni zaufać producentom tych aplikacji, nie wnikając w to, jak wygląda architektura pod spodem, jak wygląda kod pod spodem i co właściwie znajduje się w środku tych klocków, z których korzystamy. I co za tym idzie? Mamy bardzo ograniczoną możliwość kustomizacji tych już gotowych rozwiązań. Nie jesteśmy w stanie zmodyfikować ich czasami w taki sposób, w jaki klient od nas tego wymaga, ponieważ producent danej aplikacji nie przewidział takich możliwości. I co według mnie również może sprawiać problem, to pewna skalowalność tych rozwiązań, bo kiedy mamy tych testów 5 czy 10, jest nam łatwo nimi zarządzać, ale kiedy mamy ich już tysiące, to repozytorium, które też nie jest klasycznym repozytorium na Gicie, tylko jest bardziej przedstawiane w sposób wizualny, może się okazać trudne do zarządzania. I tu wielką rolę odgrywa to, jak dojrzały jest zespół, który to repozytorium tworzy i jak sobie ten proces stworzyliśmy i jak nim zarządzamy. Fajnie, że zwróciłeś na to uwagę, no bo to też nie jest tak, że wiecie, że my mówimy, że te rozwiązania są idealne, tak? Bo one mają swoje plusy, mają swoje minusy i po prostu warto o tym wiedzieć, ale jakbyśmy mieli potem w takim razie wskazać, gdzie po prostu używać, a gdzie po prostu dać sobie spokój tych narzędzi, nie używać po prostu do automatyzacji. Wiesz co, może ja spróbuję na to pytanie odpowiedzieć, jako że testy wydajnościowe są takie najbardziej szczególne. To tu trzeba się na pewno zgodzić z Darią na początek, że pomimo tego, że low code jest fajny i taki fancy i w ogóle ułatwia dużo rzeczy, to on nie wszędzie się nadaje, tak? Gdzie się da, gdzie się nie da, tu nie ma złotego środka i to jakby nie będziemy próbować odpowiadać taką stałą jakąś regułką książkową, natomiast zawsze warto by było się zastanowić, gdzie te testy mają być wykonywane. Już wspominałem o tym wcześniej, że jeżeli testy wykonywane są gdzieś blisko biznesu, który rozumie świat inaczej niż informatycy, niż programiści, tam pewnie low code będzie się sprawdzał bardziej niż w tych organizacjach, gdzie testowanie jest dużo bliżej samego kodu. Czyli jeżeli mamy na przykład zespoły wytwórcze, które oparte są w dużej mierze na programistach, na DevOpsach, tak? Tutaj pewnie częściej będzie się sprawdzał lepiej, będą się sprawdzały lepiej rozwiązania kodowe, natomiast wszędzie tam, gdzie będziemy zapraszali biznes do wykonywania testów, osoby nietechniczne czy osoby uczące się, rozwijające się, tam pewnie te rozwiązania low-codowe będą sprawdzały się zdecydowanie lepiej. No, drugim aspektem oczywiście są też finanse, tak? Te narzędzia low-codowe na ogół są płatne.
no jednak ktoś przygotowuje te klocki, ktoś przygotowuje dany framework, to w związku z tym kosztuje. Więc jest drugi aspekt, tak? Organizacje małe, typu na przykład startupy, pewnie częściej będą chciały sięgać po coś, co daje natychmiastowo rezultat, czyli tu napiszmy test, tu sprawdźmy, potem będziemy się zastanawiali tak naprawdę nad kosztami, tak? Natomiast organizacje typu Enterprise, które patrzą już na swoją przyszłość w okresie takim dłuższym, latami, liczą do przodu zyski, to tam narzędzia low-codowe będą się na pewno sprawdzały dużo lepiej, bo te narzędzia w dłuższej perspektywie będą przynosiły korzyści finansowe, chociażby nawet uwalniając zasoby po stronie DevOpsów, powodując, że osoby mniej techniczne są w stanie zrobić dużo więcej, będą przyspieszały robienie, przygotowywanie testów, będą ułatwiały utrzymanie tych testów, tak? Także warto zawsze się zastanowić, co jest naszą taką pierwszą potrzebą i wtedy decydować, czy chcemy być bliżej kodu, czy chcemy mieć rezultaty szybciej, czy chcemy wykorzystywać osoby nietechniczne i to będzie tak naprawdę determinowało dopiero, czy wchodzić w low-code, czy nie. Ja tutaj może dodał to z perspektywy testów bardziej funkcjonalnych, bo często jak mówimy o testach funkcjonalnych, to zawsze patrzymy na piramidę testów lub na różne modele ewolucyjne, tak na puchar i różne inne ewolucje tego modelu. I mamy bardzo wiele poziomów tych testów. Często te testy też są między tym poziomem unit testów czy testów integracyjnych i najzwyczajniej w świecie nie ma czasem narzędzi, które by pozwalały nam w sposób sensowny stworzyć takie testy, tak? No, nie spotkałem się z narzędziem, które w sensowny sposób pozwalałoby nam tworzyć na przykład testy jednostkowe, tak? Czy mamy w tym momencie popularny sposób tworzenia testów dla narzędzi frontendowych, czyli testy komponentów, które muszą być też blisko kodu. I w tym momencie brakuje nam narzędzi, które by nam to umożliwiły, więc właśnie w takich zespołach technicznych, które są, jak Artur mówił, skupione, doświadczone, eksperckie i bardzo blisko tej warstwy technicznej, tych po prostu narzędzi w żaden sposób nie będziemy w stanie fizycznie wdrożyć. To taką jedną rzecz, na to się zastanawiam, bo może słuchają nas, nie wiem, architekci, może ktoś, kto jest, nie wiem, test leadem na przykład i myśli o tym, czy nie wejść w temat i rzeczywiście zainwestować w takie narzędzia, ale zapala mi się taka lampeczka, no dobra, a co jeżeli mam zespół, który rozwija, powiedzmy, testy, mamy 2-3 osoby, o tym pracują pół roku i nagle stwierdzają, że one rezygnują z pracy i idą w rynek, no nie? I teraz się okazuje, że no, może ktoś pomyśleć, że nie jest łatwo znaleźć osobę, która zna na przykład jakieś narzędzie typowo stricte low-codowe, prawda, takie enterprise'owe, a na przykład z Java plus Selenium znajdziemy praktycznie od ręki takiego testera automatyzującego. No i stąd teraz takie pytanie, ile w ogóle taki czas wdrożenia powiedzmy, wygląda dla nowej osoby, no bo Daria, wiem, że o tym już trochę napominacie, byś mogła ten delikatnie temat rozszerzyć. To wydaje mi się, że jeżeli osoba jest zmotywowana do tego, żeby się tego narzędzia nauczyć i ma odpowiednią ilość czasu na projekcie, miesiąc wystarczy, żeby zacząć tworzyć pierwsze testy i rozpocząć pracę jako taki no-code test developer. Okej. Tutaj też odpowiadając na to pytanie, trochę pułapką może być to myślenie, że w bardzo szybki sposób znajdziemy osoby, które nas zastąpią w kontekście właśnie tradycyjnego pisania testów, kiedy mamy Java i Selenium i nagle się okazuje, że tych ekspertów jest bardzo dużo na rynku, tylko no, wszyscy byliśmy w różnych projektach, tak? Widzieliśmy w jakim stopniu zostawaliśmy te często te projekty już mają jakieś bazy testów i te frameworki, które zostały stworzone są bardzo różnej jakości, tak? Są mniej, bardziej skomplikowane i czasem próg potrzebny, żeby zrozumieć, co tam w ogóle się dzieje, co w tych warstwach abstrakcji, które osoby przed nami stworzyły, może być bardzo, bardzo duży, tak? Więc nagle się może okazać, że osoba, pomimo tego, że jest bardzo doświadczona w Javie i Selenium, wchodzi do projektu i potrzebuje nie dni, nie tygodni, ale miesięcy na to, żeby go zrozumieć i być w stanie nadbudować coś w tym frameworku, albo potrzebuje czasu, żeby w ogóle coś przepisać, jakieś komponenty, bo zostały stworzone w złych praktykach. Więc tutaj przez swobodę, jaką mamy w tych tradycyjnych podejściach, mamy jakby większą możliwość stworzenia błędów lub błędnych podejść lub podejść, które działają tylko w tym jednym case'ie, w innych nie działają i te osoby przykładowo muszą się tego jakby wszystkiego nauczyć. W narzędziach low-codowych dzięki temu, że mamy już narzucony pewny schemat działań, osoby wchodzące wiedzą, czego mają się spodziewać. Są w dużo szybszym stanie zrozumieć, co tam się dzieje, i lekko, czasem zmieniając pewne praktyki, dostosować wszystko pod siebie, bo działają po prostu na już ustalonych zasadach. Dzięki czemu wydaje mi się, że nawet będziemy mieć mniejszą pulę specjalistów,
to będziemy w dużo szybszym stanie tą pulę zastąpić, szczególnie właśnie jak odejdzie nam cały zespół, tak? Albo po jakimś czasie zespół wróci do tego rozwiązania i będzie chciał coś zmodyfikować. Oczywiście to jest też ciekawa rzecz, bo mówiąc to uświadomiliśmy, że w testach wydajnościowych jest jeszcze jeden aspekt, o którym nie mówiliśmy. Faktycznie narzędzia low-codowe, ponieważ mają jeden spójny język tworzenia, to znaczy te klocki wykorzystujemy w jakiś sposób formalny, istnieje też możliwość wykorzystania tego później przepisując na przykład z testów automatycznych, funkcjonalnych. Jesteśmy w stanie w bardzo łatwy sposób zrobić testy wydajnościowe. Tak? Istnieją rozwiązania na rynku, gdzie z jednej strony tester automatyzujący przygotowuje testy w narzędziu low-codowym, testy funkcjonalne, te testy przechodzą, są akceptowane, mamy pewność, że działa funkcjonalność, następnie w bardzo prosty sposób jesteśmy w stanie mechanicznie przeklikać ten skrypt do testów wydajnościowych, tak? Co też ułatwia znacząco przygotowanie testów, no i pokazuje, że jeżeli nawet automat jest w stanie coś zrozumieć i przepisać z testu funkcjonalnego na test wydajnościowy, to tym bardziej osoby, które znają narzędzie, a niekoniecznie będą znały organizację, proces i tak dalej, dużo łatwiej wejdą, nauczą się tego na podstawie tego skryptu, a nie tak jak Wojtek powiedział, ucząc się jednocześnie z jednej strony narzędzia, z drugiej strony języka, z trzeciej strony jeszcze organizacji i prawidłowych procesów i jeszcze dodatkowo spotykając się z błędami poprzedników, które gdzieś tam zostały stworzone. Także no, próg wejścia na pewno zdecydowanie będzie łatwiejszy, mniejszy dla narzędzi low-codowych. To też jest dobra bardzo wiadomość, bo sam pracuję też jako trener, prowadzę dużo szkoleń i wiem, że testerzy manualni bardzo chętnie idą później w tą ścieżkę rozwoju w kierunku testera automatyzującego, no ale właśnie to, co mówił Wojtek, spotykają się z taką ścianą, że powiedzmy czasami wchodzą w projekt, który powiedzmy, nie wiem, przez 10 programistów testów był rozwijany przez ostatnie 5 lat, no i to bardzo średnio potrafi ten kod wyglądać i rzeczywiście wtedy miesiące potrafi zająć zrozumienie tak naprawdę, co się pod spodem dzieje, no nie? Ale tak jakby zamykając klamrą całość, to mi się wydaje, że low-code jest świetną rzeczą. Po pierwsze, czy jesteś testerem manualnym, chcesz iść w świat automatyzacji, znajdzie się miejsce dla Ciebie. Może jesteś zmęczony programowaniem jako tester automatyzujący, też na pewno coś tutaj się da ciekawego zrobić. Nawet może wejść w świat wydajności, bo ja zawsze mówię, że ja bym się nie odnalazł teraz w wydajnościówce z tego względu, że po prostu musiałem tak dużo wiedzy naprawdę pozyskać, że to by zajęło mi naprawdę kolejne lata, a może właśnie z low-codem mógłbym w ten temat wejść powiedzmy troszkę szybciej, ale nadal, jeżeli ktoś kocha swoje programowanie, lubi siedzieć przed IDE, przed komputerem, pisać kod, no to na pewno nadal dla tej osoby będzie praca, znajdzie ją, bo to nie jest tak, że low-code zastąpi testerów automatyzujących, on po prostu wypełni pewną niszę. Dokładnie, zdecydowanie tak. Także mi się wydaje, że chyba tymi słowami możemy się żegnać z naszymi widzami, słuchaczami, ewentualnie również. Także dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam też na kolejny temat, też bardzo fajny i ciekawy. Będziemy rozmawiać o testowaniu samego AI, także to też jest bardzo gorący temat. Zapraszam serdecznie i dziękuję moim współuczestnikom.